Ja nie jestem pewny, czy tam wówczas rzeczywiście była dobra wola. Ja mówię, że nie wiem, nie chcę wydawać pochopnych sądów w sprawach, o których mało wiem, tak jak my wszyscy. Ale dla mnie nie ulega wątpliwości, że to jest element podstawowy. Natomiast dużą rolę odgrywa to, ale że nomenklatura czuje się coraz bardziej zagrożona. Z tego wynika dwojakie reakcje. I zawsze tak było w historii, że w momencie, gdy elita była zagrożona, to pojawiało się tam skrzydło, które głosiło hasło ratowania się na drodze ustępstw i ratowania się na drodze choćby terroru. I tutaj pod tym względem nie inaczej się dzieje niż za każdym razem w historii bywało. U nas rzadko się docenia tę ogromną rolę interesów, którymi są związani zwolennicy władzy i tego, że grupy zainteresowane w utrzymaniu status quo są nieporównanie liczniejsze niż na ogół się normalnie człowiekowi mało się nad tym zastanawiającemu wydaje. Są tak liczne, że ja nie lubię używania słowa społeczeństwo zbyt lekkomyślnie. Czasami dla skrótu się używa, mając na myśli ludzi, którzy właśnie nie są po stronie nomenklatury zaangażowani. Ale w gruncie rzeczy jest to pewne nadużycie słowne. Ogromne, bardzo szerokie grupy są zaangażowane w utrzymanie tego, co jest. No i teraz zobaczymy, kto wygra, ale nie kto wygra wybory, bo to znaczy wybory, owszem, można przegrać. Jestem przekonany, że opozycja nie tylko 100% nie zagospodaruje tego, co teoretycznie ma możliwość zagospodarowania, ale że nie zagospodaruje więcej niż 80% tego, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. Z tych 35% myślę, że jakieś 80% uda się zagospodarować. Natomiast klęsko byłoby, gdyby się okazało, że zagospodarowała tylko 60%. A dlaczego pan sądzi, że zagospodaruje tylko 80%? Po pierwsze dlatego, że taki jest stosunek sił, moim zdaniem. Ja oceniam te grupy ludności zainteresowane utrzymaniem status quo na około 20%. Bardzo duży procent. To po pierwsze, ale tu jeszcze będzie grało to, że przy największej sprawności improwizacyjno-organizacyjnej, jako opozycja uzyska, będzie miała do czynienia z przeciwnikiem organizacyjnie lepiej przygotowanym. I to odegra swoją rolę. Lepiej przygotowanym do wyborów. Tak, lepiej przygotowanym. No krótko mówiąc, jeżeli ma się aparat administracyjny, który w tych sprawach będzie dosyć posłuszny, to ma się zupełnie inną sytuację niż wówczas, kiedy się na gwałt kleci komitety w dużych obszarach Polski, tam gdzie ciągle jest jeszcze wielka biała plama z punktu widzenia zorganizowania się opozycji i Solidarności.